Cześć, witam. Piotr Murawski, szef kuchni marki Knorr. Nazywam się Iwona Pfeiffer, pracuję w dziale badań i rozwoju Knorr. Na co dzień dbam o to, aby produkty, które wprowadzamy na rynek, były jak najlepszej jakości. Naszą kulinarną wędrówkę po świecie monoprzypraw zaczniemy od absolutnego hitu, jakim niewątpliwie jest czarny pieprz. Pieprz jako przyprawa był znany już 4000 lat temu na terenach Indii, Chin czy chociażby Wietnamu. Pieprz jest jedną z najbardziej popularnych przypraw na świecie. Szacuje się obecnie, że spożywamy go przeszło 120 milionów kilogramów rocznie. Pieprz jest jagodą wiecznie zielonego pnącza, które otaczając się wokół drzewa lub tyczki może osiągnąć rozmiar nawet do 10 metrów. A czy wiecie, jaką drogę musi przebyć ta zielona jagoda z tegoż pnącza na nasz stół? O tym niech opowie Iwona. Najpierw niedojrzałe owoce w kolorze zielonym lub żółtawym są zanurzane na krótko w wodzie morskiej bądź też we wrzątku, a następnie rozkładane na matach. W pierwszej fazie cienka skórka pieprzu ulega fermentacji, a następnie jest on suszony aż do uzyskania koloru czarno-brunatnego. Ostry smak pieprzu pochodzi od substancji zwanej piperyną, natomiast jego aromatyczność od olejków eterycznych. Piperyna nie degraduje się pod wpływem temperatury, dlatego nasze potrawy dalej będą ostre, nawet gdy dodamy pieprz na początku gotowania. Olejki eteryczne natomiast są to substancje bardzo lotne. Uciekają pod wpływem temperatury, a także łatwo uwalniają się po zmieleniu pieprzu. Dlaczego stawiamy na pieprz z Wietnamu? Bo tam panują odpowiednie warunki klimatyczne do upraw. Znajdziemy tam żyzne gleby, odpowiednie nasłonecznienie, wilgotność i wiatr z nadmorza, czyli wszystko to, co sprawia, że pieprz nabiera swoich wyjątkowych walorów smakowych. Jak poznać pieprz dobrej jakości? Po pierwsze, kolor powinien być w miarę jednolity. Po drugie, im większe ziarna, tym bardziej aromatyczny pieprz. Po trzecie, tekstura ziarenek jest bardzo ważna. Te ziarenka, które dadzą się rozkruszyć w palcach, może to świadczyć o tym, że pieprz jest zwietrzały, czyli złej jakości. To, co najważniejsze w pieprzu, to jego smak i aromat. Powinien być piekący, z nutami cytrusowymi, musztardowymi czy kamforowymi. Takich szukamy w dobrej jakości pieprzu. Natomiast unikamy tych zatęchłych, kojarzących się z mokrą piwnicą. Zastosowanie pieprzu praktycznie nie zna granic, a w kuchni jest właściwie niezastąpiony. Idealnie doprawia nam zupy, sosy, sałatki, dania z ryb czy dania mięsne. Ale możemy go również wykorzystać, doprawiając nim dania słodkie, desery, czy nawet produkować na ziarenkach aromatycznych różnego rodzaju likiery. Pieprz świetnie komponuje się z innymi przyprawami. Znakomicie wydobywa smak potrawy. Ożywia smak tłustych dań, ale sprawia również, że stają się lżej strawnymi. Sprawia, że nasz układ pokarmowy produkuje więcej kwasu solnego, a co za tym idzie, szybciej i łatwiej trawimy posiłek. Krajem pochodzenia naszej papryki jest Hiszpania. Podobnie jak w przypadku pieprzu, w każdym z krajów upraw papryka posiada nieco inne cechy sensoryczne. Hiszpańskie pochodzenie naszej papryki wyróżnia ją ciemnym, intensywnym kolorem oraz głębokim aromatem. Papryka w proszku to przyprawa, którą otrzymuje się z dojrzałych owoców papryki Capsicum annum peppers. Zawiera ona nieco mniej wody oraz ma cieńszą skórkę niż papryka kalifornijska, czyli ta, którą zazwyczaj kupujemy w sklepach. Ma ona również inny kształt. Jest bardziej wydłużona w przypadku papryki ostrej i bardziej zaokrąglona w przypadku papryki słodkiej. Owoce tej papryki, wysuszone w słońcu lub w specjalistycznych suszarniach, zostają zmielone i dopiero wtedy papryka nabiera swoich wyjątkowych cech sensorycznych. Papryka trochę przewrotnie do dzisiaj po angielsku nazywana jest red pepper, czyli czerwony pieprz. I z pieprzem zresztą kojarzona była od zawsze. Tak naprawdę swoją sławę zawdzięcza Napoleonowi, który w XIX wieku nałożył blokadę morską na niemal całą Europę. Wtedy to import przypraw korzennych z Lewantu podupadł. Wtedy to papryka na chwilę stała się substytutem czarnego pieprzu. Pieprzu tak naprawdę nie zastąpiła do końca, ale z kuchni naszej nie dała się już usunąć. Papryka jest jedną z najczęściej używanych przypraw w kuchni. Stanowi podstawę wielu mieszanek przyprawowych i jest dopełnieniem niemal każdej potrawy. Jej intensywny czerwony kolor idealnie barwi potrawy, nadając im lepszego wyglądu. Czerwona papryka w proszku jest idealna do zup, sosów, sałatek, gulaszów, potraw mięsnych, drobiu, a nawet do serów.
jest idealnym przeciwutleniaczem. Dlatego też mięso czy słonina zamarynowane w papryce mogą być przechowywane nieco dłużej. Cynamon to kora cynamonowca, tropikalnego, wiecznie zielonego drzewa o białych kwiatach. Przyprawa ta ma rdzawy kolor i występuje w dwóch postaciach. Jako utarty proszek lub w niewielkich, zwiniętych kawałkach kory. Kora cynamonowca zawiera olejek kasjowy. Jest to ta substancja, która nadaje przyprawie słodkawo-korzenny, lekko piekący smak i silny aromat. Podstawowymi składnikami olejku kasjowego są eugenol i aldehyd cynamonowy. W cynamonie znajdują się także cukry, żywice, garbniki oraz szczawian wapnia. Cynamon w kuchni generalnie kojarzony jest z potrawami słodkimi. Czy wyobrażacie sobie smak szarlotki bez szczypty cynamonu? Chyba Was zaskoczę. Jestem pewien, że niewielu z Was ma pojęcie, że słodkawy, korzenny smak pierników zawdzięczamy m.in. właśnie szczypcie cynamonu. Komponuje się znakomicie z owocami oraz deserami mlecznymi. Jest podstawowym składnikiem kremu bawarskiego. Cynamon jest znany i lubiany na całym świecie. Szczególnie zaistniał w kuchni Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, ale także całej Europy. Jest składnikiem wielu różnych mieszanek przyprawowych, takich jak curry, garam masala czy przyprawa 5 smaków. Jego słodkawy, korzenny aromat jest wykorzystywany przez barmanów i baristów. Idealnie doprawia wszelkiego rodzaju napoje, grzane wina, kawę, czekolady czy chociażby herbatę. Mała ciekawostka, aby wydobyć z niego więcej aromatu, dobrze jest podpiec korę cynamonu na suchej patelni lub na oleju. Wtedy cynamon odda nam swoje aromaty. Kurkuma, czyli ostrzyż długi, nazywany także ostrzyżem indyjskim, to gatunek byliny z rodziny strelicjowatych. Rośnie ona dziko w Indiach, a także jest uprawiana w wielu krajach o klimacie tropikalnym. Cała kurkuma jest bulwiastym kłączem, posiadającym szorstką skórkę o kolorze żółtawo-brązowym i pomarańczowe wnętrze. Po jej wysuszeniu, usunięciu zewnętrznej warstwy oraz zmieleniu daje ona kolor żółty. Wykorzystanie kurkumy sięga 4000 lat wstecz. Z powodzeniem możemy cofnąć się aż do kultury wedyjskiej w Indiach, gdzie kurkuma była wykorzystywana w celach religijnych, ale również jako przyprawa w kuchni. Nazwa kurkumy wywodzi się od łacińskiego słowa terra merita, nawiązującego do koloru ziemi. W wielu językach kurkuma nazywana jest też żółtym kłączem. Będąc spożywczym barwnikiem, odnajdziemy ją w wielu mieszankach spożywczych, czy również w wielu sosach podawanych na zimno, czy chociażby w musztardzie. Kurkuma zawiera w sobie takie substancje jak skrobia, błonnik, białko czy tłuszcz. Aktywnym składnikiem kurkumy jest kurkumina, która ma ziemisty, gorzki smak. Obecnie kurkuminie przypisuje się różne właściwości bioaktywne w organizmie, przeciwzapalne, a nawet przeciwnowotworowe. Należy jednak pamiętać, że zawartość kurkuminy w kurkumie to zaledwie 2 do 5%, a dodatkowo kurkumina jest słabo wchłaniana z pożywienia. Dlatego dobrze jest kurkumę spożywać w towarzystwie pieprzu oraz tłuszczu, gdyż piperyna z pieprzu zwiększa znacząco przenikanie kurkuminy do krwiobiegu. W Indiach dodawana jest do słodkich potraw, nadając im charakterystyczną cierpką nutę w smaku. Jest też głównym składnikiem mieszanki curry, zapewniając potrawom charakterystyczną żółtą barwę. Ma szerokie zastosowanie w kuchni hinduskiej, kuchni Magrebu, kuchni karaibskiej, angielskiej, niemieckiej. Idealnie łączy się z imbirem, pieprzem, kardamonem czy kminem. Wśród mieszanek ziół i przypraw znalazło się także popularne curry. Nazwa ta pochodzi od tamilskiego słowa curry, czyli sos. I tak właśnie curry postrzegane jest w Indiach jako sposób przygotowania dania z warzywami, serem, mięsem czy rybą, ale zawsze w sosie. Zupełnie inaczej postrzegają to Europejczycy, dla których curry to gotowa mieszanka sproszkowanych przypraw, tak zwane curry powder. Dzieje się tak dlatego, że w wielu miejscach na świecie możemy kupić gotową mieszankę przypraw do dań zwanych curry. Żółty kolor przyprawy wynika z zawartości kurkumy w mieszankach. Curry knor to właśnie taka mieszanka przypraw, która nie zawiera w swoim składzie soli i jest oryginalną recepturą hinduskiego szefa kuchni. Ponadto warto tu dodać jako ciekawostkę, że wśród produktów knor w Indiach
mamy ponad 60 różnych rodzajów curry. W kuchni możecie się spotkać z 3 rodzajami curry. Na ogół jest to czerwone, żółte i zielone. Czerwone i zielone są zdefiniowane kolorem papryczek użytych przy ich produkcji. Ale tego rodzaju curry to inna bajka i nie będziemy dziś zupełnie o tym mówić. My dzisiaj skupimy się tylko na curry z Indii, które jest na ogół żółte, chociaż zdarzają się także curry w odcieniach od czerwonego do nawet brązowego. Nie istnieje jedna słuszna receptura curry. Różnica w smaku wynika odpowiednio z doboru przypraw, czyli tak zwanej masali, mieszanki, przyrządzanej na bieżąco z ucieranych w moździerzu składników. Dobór składników zależy od samej potrawy, od regionu pochodzenia oraz osobistych upodobań kucharza czy twórcy tegoż curry. Możemy jedynie przyjąć, że wspólnym elementem wielu sproszkowanych mieszanek przyprawowych jest kurkuma, która nadaje charakterystyczny żółtawy kolor. Inne przyprawy, które również możemy odnaleźć w mieszance curry, to czosnek, chili, imbir, cynamon, gałka muszkatłowa, kmin czy kolendra. Mieszanka ta, wbrew powszechnej opinii, nie posiada orientalnego rodowodu, a jedynie imituje zestaw przypraw, których używają hinduscy kucharze. Co więcej, w tradycji kulinarnej Indii znane nam dziś curry pojawiło się stosunkowo niedawno i jest ono raczej spuścizną angielskich kolonizatorów, którzy opuszczając Indię zabierali ze sobą do domu mieszankę świeżo zmielonych przypraw. Curry idealnie łączy się z mlekiem kokosowym, pomidorami czy cebulą, tworząc gęste, treściwe sosy. Ale to nie wszystko. Curry możemy wykorzystać chociażby do rozmaitych zup czy sałatek. Curry nadaje się również do przyrządzenia potraw kuchni tajskiej, karaibskiej czy afrykańskiej. Ze względu na fakt, że mieszanka ta znana jest niemal na całym świecie, skutecznie zdołała się dostosować do różnych tradycji kulinarnych. Wśród mieszanek ziół i przypraw mamy także zioła prowansalskie. Jest to mieszanka ziół typowa dla francuskiej Prowansji. Zioła prowansalskie zawierają w swoim składzie rozmaryn, bazylię, tymianek, szałwię lekarską, tymianek, rozmaryn, miętę pieprzową, czomber ogrodowy i szałwię lekarską. W wielu regionach dodaje się również lawendę. Co ciekawe, zioła prowansalskie często są używane w diecie bezsolnej, gdyż dzięki swojej niezwykłej aromatyczności skutecznie zastępują dodatek soli w potrawie. Zioła prowansalskie w kuchni mają szerokie zastosowanie. Z powodzeniem odnajdują się zarówno w kuchni zimnej, jak i ciepłej. Za ich pomocą idealnie możemy doprawić mdłe zupy, sosy, ale również przygotować różnego rodzaju dressingi do sałatek. Zioła prowansalskie dzięki swojemu bogatemu aromatowi idealnie komponują się z mięsem ryb czy chociażby mięsem drobiowym, a hitem będzie tutaj marynowany w ziołach prowansalskich ser. Zioła prowansalskie to nie tylko kuchnia śródziemnomorska. Szczególnie polecane są jako przyprawa do potraw tłustych, a także korzystnie wpływają na mało urozmaicone i mdłe potrawy dietetyczne. W przyprawach specjalistycznych przeprowadziliśmy rewolucję. Pracując nad nowymi formułami, ulepszyliśmy je, pozbyliśmy się wszelkich składników, które są źle postrzegane przez konsumentów, jak na przykład skrobia modyfikowana czy wzmacniacze smaku, w tym glutamian monosodowy. Zmieniliśmy olej palmowy na słonecznikowy. Dzięki temu możemy teraz powiedzieć, że nasze mieszanki składają się w 100% z naturalnych składników. Przyprawy specjalistyczne KNOR to mieszanki odpowiednio skomponowanych składników, które sprawią, że dania zawsze smakują wyśmienicie. Często nie mamy w kuchni tylu przypraw, aby uzyskać tego typu mieszankę. Ciężko jest dobrać odpowiednie proporcje, a dzięki KNOR-owi jest to w końcu możliwe.